Witam serdecznie, znamy Zajączka z tej strony oczywiście i przynoszę wieści. Przynoszę wieści z odległej epoki brązu, wieści w teorii dobre. Wieści w teorii dobre, a przede wszystkim darmowe. Faraon Total War dostanie reworka i to takiego porządnego reworka, że gdyby nie to, że Creative Assembly ma tak beznadziejny PR, jeżeli chodzi o tego Faraona i tak beznadziejną opinię, to po tych zmianach, które tu zapowiedzieli, to mogliby to nazwać Faraonem 2.0, w sensie drugą częścią Faraona, i go sprzedać, albo władować to wszystko w DLC-ki. I zakładam, że to, co zaraz sobie omówimy, to, co tutaj jest opisane jako darmowa aktualizacja, która ma nadejść w jakimś nieokreślonym czasie, to pewnie to wszystko miało być w tych serii DLC-ków, które na start można było już sobie zakupić. Jak pamiętacie, Faraon miał dość kiepski początek, a właściwie tego porządku nie było, prawie nikt w niego nie grał, ale na samym starcie, w przedsprzedaży można było już kupić jakiś tam mega królewski, imperialny, złoty pakiet, gdzie poza samą grą, oczywiście faraońską, dostawałeś chyba 3 czy 4 ileś tam DLC-ków i zakładam, że to, co tutaj jest, to miały być po prostu te DLC-ki. Także kolejny przykład, gdzie duże korpo związane z grami wycina zawartość z podstawowej wersji gry, żeby potem sprzedawać to jako DLC-ki. No niechybny prymat, oczywiście paradoks nasz kochany wiedzie w tych tematach wycinania zawartości i sprzedawania jako DLC-ki. No ale widzę, że Creative Assembly również chciało zarobić na zwykłych żbiczkach klikających giereczki. Na szczęście im to nie wyszło, opamiętali się i teraz w bardzo łaskawym, przyjemnym tonie ogłaszają zmiany. A zmiany są duże. Zmiany są duże, będzie dużo ciekawych rzeczy. Na razie jest ogólnikowo, ale jest troszeczkę szczegółów. Przede wszystkim będzie to darmowa aktualizacja. Darmowo poprawią, zmienią Faraona. Kupić sobie nową grę, kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie rób zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. Post z 9 maja. Zając nagrywa to w sobotni poranek, 2 dni temu, wy to pewnie zobaczycie jutro, to będzie 3 dni temu, ale o co chodzi? Chodzi o to, że to jest prawie 40 000 wyświetleń tego posta do tej pory. Ciężko mi określić, czy to jest dużo czy mało, jak na ludzi, którzy poświęcili swój czas, żeby zajrzeć na tego posta. Według mnie wydaje się całkiem sporo, 40 000 wyświetleń posta na temat Faraona. I może to świadczyć o tym, że mimo, że niewiele osób kupiło tego Faraona i bardzo niewiele nadal gra w tą produkcję Total War'ową, to jednak dużo osób kojarzy. PR negatywny czy pozytywny, ale gdzieś tam kojarzą i może dzięki tej aktualizacji dadzą się przekonać do Faraona i do zmian, jakie zostaną wprowadzone. Także przejdźmy do tych zmian. Omówimy sobie na szybko. Ten tekst jest w oryginale po angielsku, ja pozwoliłem sobie przetłumaczyć za pomocą Google, żeby było szybciej i sprawniej w omawianiu tego. Zacznijmy od najważniejszego, a najważniejsze jest to, co właśnie widzicie, czyli gigantyczna mapa. No nie wiem, czy gigantyczna, ale na pewno poszerzona o 2 nowe kluczowe regiony. Pierwszym jest Mezopotamia, Babilon, Asyria i wszystkie związane z tym lokacje wzdłuż Eufratu i Tygrysu, czyli będzie Mezopotamia z epoki brązu. Aż sam jestem ciekaw, jaka tam fabułka, historie się będą tworzyć, oraz to, co większość z Was kojarzy z Troi Total War, będzie Achaja wraz z wybrzeżem Anatolii, czyli ta Troja legendarna. Tutaj widzę, że miasteczko jest narysowane. Troja Total War też jakimś większym zainteresowaniem się nie cieszyła, no ale teraz te wszystkie lokacje zostaną wrzucone do znanego nam już Faraona, także mapa się powiększy i powiększy się znacznie. Co ciekawe, tutaj autor tego tekstu mocno się skupia na tym, żeby zaznaczyć, że każdy z tych regionów, Mezopotamia, Troja, Anatolia, będą się mocno różniły geograficznie od siebie i że to będzie dało się wyczuć grając i po prostu patrząc na mapę. Duży plusik, jeżeli to faktycznie będzie miało wpływ na rozgrywkę, gdzie tam gdzieś z pustyni synajskiej będziesz sobie maszerował po jakichś lekkich pagórkach, łąkach, pastwiskach Mezopotamii, żeby potem wskoczyć na góry i góry na wyspach greckich. Także fajnie, jak każda z tych lokacji będzie się mocno różniła. Nowe regiony mają nie pozostać bez nowych mechanik, także jak ktoś grał w Faraona, to pewnie kojarzy te tradycje królewskie. Do tej pory tradycje królewskie były dla Egiptu oraz Królestwa Hetytów.
a nowe regiony będą miały swoje własne mechaniczki, co jest też istotne, bo na przykład grając sobie Hetytami, jeżeli miałeś odpowiednie prowincje i wpływy, mogłeś wejść w mechaniki egipskie i sobie zrobić tradycje królewskie Egiptu. Czyli pytanie, na przykład, czy grając sobie Troją i na przykład kolonizując kawałek Egiptu i mając tam posiadłości i wpływy, będzie można przyjąć tradycje egipskie i mieć dostęp do egipskiego dworu. To będzie interesujące. To będzie interesujące, czy będzie taka opcja. Według mnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak właśnie było, a na pewno urozmaici rozgrywkę, jak ktoś chciałby w nieszablonowy sposób, troszeczkę niehistoryczny, sobie własny gameplay przeprowadzić. Autor tekstu całkiem sporo rozpisuje się na temat samej skali i wielkości mapy. Tu jest fajna tabelka podsumowująca. Tu jest liczba heksów, w sensie rozmiar heksów, ale nas bardziej interesuje, że liczba prowincji praktycznie dwukrotnie się zwiększa. 2 razy więcej prowincji, będzie 350 prowincji plus minus. Tu jest zaznaczenie, że może jeszcze się zmienić w pomiarę postępy prac. I frakcji też będzie dwukrotnie więcej. I sama mapa też ma być prawie dwukrotnie większa. 1,8 razy większa niż obecna mapa. To powoduje pewne pytania. Na pytanie moje i zapewne wasze pada bardzo wymijająca odpowiedź. Prawdopodobnie zastanawiasz się również, jak dobrze zoptymalizujemy wydajność, ale poradzić sobie z takim wzrostem zawartości. Choć na tym etapie rozwoju nie możemy podać dokładnych szczegółów, staramy się, aby były one zgodne z oczekiwaniami określonymi poprzez poprzednie gry. Zając rozumie to w ten sposób, że mają pomysł, żeby zrobić gigantyczną mapę, która miała być w DLC-kach i tak dalej, powiększyć frakcje, dać więcej frakcji, prowincji, wszystkiego więcej, tylko że póki co im to chyba średnio działa. Bo patrząc po tej wypowiedzi bardzo wymijającej, pewnie obecnie mają największy problem, żeby to zoptymalizować. Tak to sobie leciutko czytam. Ale czy to coś złego? Nie, niech walczą, niech próbują. Ale czy to źle? Jak rozwiążą problem i dostarczą w ramach, nie wiem, tego przeprosinowego, bo tak cały czas interpretuję, że Creative Assembly po tej wielkiej burzy odnośnie Faraona robi to wszystko, żeby ugłaskać i udobruchać graczy. Także jeżeli ogarną to, optymalizacja będzie dobrze działać, mapa będzie faktycznie powiększona i będzie grywalna przede wszystkim, no to nie pozostaje nam nic innego, jak dać po prostu kolejną szansę Faraonowi. Tylko tym razem to będzie Faraon 2.0, bo już to nie będą jakieś tam DLC, to nie będzie jakaś aktualizacja, tylko to będzie gigantyczna zmiana. I będzie można skromnie nazywać Faraona Faraonem 2.0. Patrząc na liczbę, na razie na samą liczbę zmian, a czy jakość tych zmian również będzie adekwatna, zobaczymy w czasie. Tutaj mamy ciekawą mapkę. Ta mapka w tym wpisie pokazuje morskie szlaki, morskie i rzeczne szlaki, które mają przyspieszyć i ułatwić przemieszczanie się po tej nowej, gigantycznej mapie, bo wraz z nowymi obszarami lądu będzie adekwatnie dodany obszar morski do transportu jednostek i te niebieskie szlaczki mają odzwierciedlać ówczesne plus minus szlaki handlowe, a wykorzystując je gracz będzie miał dużo zwiększony prędkość przemieszczania się. Dowolna armia może wejść na pas, skorzystać ze zwiększenia prędkości ruchu. Te pełnomorskie autostrady z grubsza symulują morskie szlaki handlowe w pobliżu wybrzeża z epoki brązu, więc biegną w pobliżu wielu bogatych osad gotowych do grabieży. I to nie tylko się tyczy morza, ale też jak widzicie będzie można za pomocą Eufratem Tygrysem, nigdy nie wiem, który jest który, Eufrat Tygrys, no dwa obok siebie, jak i Nilem będzie można szybciutko przemieszczać jednostki. I teraz tak, podobna mechanika była w Shogunie, Zmierzch Samurajów. Jak dobrze pamiętacie, wystarczyło budować kolej i mogłeś szybko jednostki przemieszczać po mapie. Co nawet spoko działało, zwłaszcza, że musiałeś tą kolej zbudować i miałeś fajną imersję, że budowałeś kolej i potem mogłeś za pomocą tej kolei jednostki przemieszczać po mapie Japonii. W Empire'ze było to skakanie między kontynentami, więc tutaj tego raczej nie będziemy porównywać, ale w Warhammerze 3, nie jestem ekspertem, ale chyba elfy i krasnale mają coś takiego, że elfy mają te korzenie świata, te zielone i tam mogą gdzieś sobie latać po tej mapie.
Już to jest na zasadzie bardziej teleportowania tej armii z punktu A do punktu B, a tutaj mi wprost napisali, że ma być zwiększona prędkość ruchu i to mi się wydaje po prostu, że to będzie na zasadzie, że będziemy mieli większy zasięg ruchu. Po prostu więcej na mapie będzie mógł przepłynąć, przelecieć dzięki wejściu w ten morską autostradę, morski szlak handlowy, że to nie będzie tak jak zwykle mieliśmy, że się tepuje, tylko będzie gigantycznie zwiększony zasięg ruchu na tej jednej nitce autostrady. Jak włączyłem oryginalny tekst po angielsku, to też jest, że to będzie po prostu movement speed increase. Także nie wiem, jak to interpretować dokładnie. Czy to będzie takie zwykłe, jak było to przyspieszacze ruchu, tepowanie się, czy to będzie po prostu gigantycznie wydłużony tryb forsownego marszu, gdzie będziemy mogli się przemieszczać. Nie wiem, zobaczymy. Też nie wiem, czy to nie jest takie znowu nastawienie, żeby jak jest w Warhammerze, żeby szybko, więcej, cały czas te armie się przemieszczają, levelują, osady są zrobione tak, że od osady do osady jesteś w stanie praktycznie zawsze dojść w ciągu jednej tury, w sensie w ciągu jednego ruchu. I nie wiem, czy to znowu ma być takie ułatwienie, żeby gra była niesamowicie szybka, żeby się napędzała, żeby cały czas chodzić i zdobywać te osady. Nie wiem, czy to jest koniecznie potrzebne, czy nie fajniejsze było, że na przykład płyniesz jakąś wyprawę, robisz Achaju z Grecji, czy ładujesz się kreteńczykami, łucznikami, minotaurami na okręty i płyniesz sobie kilka tur, po drodze napadają ci jakieś ludy morza, by w końcu połową swojej armii wyniszczonej dotrzeć do wybrzeża, nie wiem. No Cyrenajki tu nie będzie, ale gdzieś w okolicy Aleksandrii się zdesantować. Czy naprawdę ja potrzebuję, żeby w ciągu jednej tury dostać się, jak oni to napisali? Morską autostradą z Grecji do Aleksandrii. Nie wiem, jak to będzie zbalansowane, bo bardzo ogólnikowo napisali, ale co do tego mam drobne obawy. Mam drobne obawy, że znowu próbują zrobić, nie chcę powiedzieć tiktokowego Warhammera, ale mam takie obawy. Mam takie obawy, że znowu ma być szybko, dużo, powiększamy mapę, fajnie, zwracamy się do tych kultowych, historycznych grajków Total Warów, zanim wszystko się zepsuło przez dekadę zdegenerowania warhammerowego. Ale musimy dać boosta do speeda, żeby skakać po mapie w ciągu jednej tury. No zobaczymy, zobaczymy. Nie mówię, że nie mówię, że tak, po prostu za mało informacji, pomysł jakiś jest, rzucili, że będzie jakaś szybsze przemieszczanie się. O ile szybsze i jak bardzo to wpłynie, bo też jak patrzę na odległości, jeżeli to był zwykły faraon, który gdzieś powiedzmy wyglądał w ten sposób, żeby się przemieścić powiedzmy Ramzesem z Synaju do Egiptu, jeszcze wykorzystując jakieś boosty, kapliczki, bo tam było dużo tych kapliczek, które ci przyspieszały zasięg ruchu, odnawiały, to wcale dużej liczby tur nie potrzebowałeś. Bitew morskich też chyba nie będzie, bo nic o bitwach morskich nie mówią, więc będzie można, chociaż nie, bitwy morskie to będą zwykłe bitwy lądowe, że nagle gdzieś na środku morza pewnie wysepkę znajdą. No nie wiem, poczekamy na więcej informacji, może ja się mylę po prostu, może jestem już przewrażliwiony na temat tego zdegenerowania Total Warowego w postaci Warhammerów i gameplayu, jaki tam się odbywa. Ale poczekamy, zobaczymy. Dobra, inne ważne ciekawostki to nic innego jak wzmianka o tym, że zostaną dodane do gry charakterystyczne lokacje, budynki, obiekty na mapie. Jak teraz mamy piramidki w Egipcie, tak do Babilonu zostaną jakieś zikuraty wrzucone. Wielkie miasto Babilon, to może być ciekawe, wielkie miasto Babilon. To będzie miało jakieś miasto, swoje mechaniki i będzie faktycznie wielkie i będzie można, nie wiem, tam 10 000 kafelek da im wybudować. I adekwatnie na terenie Grecji, Troi również charakterystyczne budyneczki. Natomiast co ważniejsze, to informacje o tym, że obecne frakcje wraz ze swoimi mechanikami, tradycjami królewskimi, bogami, starożytnym dziedzictwem. Kto grał w Faraona albo chociaż oglądał, no to będzie wiedział, o co chodzi. Oraz ludy morza. Przez te zmiany również będą dostawać reworka, żeby się dopasować do zmienionej sytuacji. Do powiększonej mapy, większej liczby frakcji, więcej liczby prowincji, większej liczby jednostek, tych autostrad morskich. Pewnie ludy morza będą mocno mogły korzystać z tych morskich autostrad. Także to jest importante, że nie tylko nowe jest dodawane, tylko stare rzeczy też będą poniekąd zmieniane. I to na razie tyle. Także najważniejsze rzeczy to jest to, że powiększają mapę o 2 nowe obszary, że mapa będzie dwukrotnie większa dosłownie we wszystkim, w prowincjach, w liczbie frakcji. Autostradki morskie, nowe jednostki, tu gdzieś była wzmianka, że chyba 150 nowych jednostek, nie wiem, czy o tym wam wspominałem, bo to gdzieś na wstępie, tak, 150 nowych jednostek.
stare frakcje również będą pozmieniane w wyniku wymagań nowych mechanik, nowych map. No i że optymalizacja obecnie tego prawdopodobnie nie działa, dlatego tak dość krótko i bardzo oszczędnie wspomnieli, że zastanawiałem się również nad tym, jak będzie optymalizacja działać. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście czekam, bo fajnie byłoby dostać jakiegoś nowego, grywalnego, porządnego Total War'a, takiego z dobrymi mechaniczkami, dobrym klimacie. No klimat epoki brązu to nie jest coś, co większość z nas lubi, no ale skoro wydali tego Faraona, temu osobiście kibicuję, niech oni to naprawią, niech to będzie grywalne, niech to będzie fajne, niech do tego mody powstają, niech gameplay będzie przyjemny, klasyczny. No bo jak mamy znowu dekadę spaczenia Warhammerowego oglądać, no to ja wolę już kibicować Faraonowi, tak, wolę kibicować Faraonowi, niech oni postawią tego Faraona na nogi, jeżeli robią to w darmowym, dużym update'cie, z dużymi zmianami, to tylko trzymać za nich kciuki i oczekiwać kolejnych postów. Mam nadzieję, że na szybko, w miarę sensownie omówiliśmy sobie plany i wyciągnęliśmy wnioski z tych informacji, które tutaj nam zamieścili. Co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Być może coś ważnego, istotnego przeoczyłem, a być może macie jakieś nowiutkie, świeże informacje odnośnie Faraona, to sobie poczytamy. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Ja natomiast co, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.